Hej, witam w dębowej chatce. Wyobraźcie sobie miejsce na ziemi, gdzie wszechobecny lód nagle ustępuje miejsca zielonym dolinom, gdzie płyną rzeki z krystalicznie czystą wodą, w lasach przechadzają się prehistoryczne mamuty, a po niebie latają statki z napędem antygrawitacyjnym. Brzmi jak czysty science fiction, prawda? Otóż według słynnego tajnego dziennika admirała Richarda Byrda, jednego z najbardziej zasłużonych amerykańskich odkrywców w historii, człowieka, który miał na koncie loty nad obydwoma biegunami, to nie żaden film. To ma być wnętrze naszej własnej planety. Zanim przejdziemy dalej, muszę być z wami szczery. Tego typu historie krążą po internecie od lat, w setkach wariantów, kopiowane z forum na forum, z filmu na film, praktycznie zawsze bez podania pierwotnego źródła. Ja chcę zrobić to inaczej. Chcę krok po kroku przejść przez całą tę układankę. Skąd się wzięła, kto ją stworzył, jakie fakty są prawdziwe, a które to już czysta interpretacja albo, mówiąc wprost, naciąganie rzeczywistości pod z góry założoną tezę. I tu pojawia się problem, który niejednemu badaczowi zjawisk niewyjaśnionych spędza sen z powiek. Bo zgodnie z zapisami dziennika, Byrd odbył swój legendarny lot do wnętrza Ziemi przez otwór na biegunie północnym. Data: luty 1947 roku. Tyle, że dokładnie w lutym 1947 roku admirał Byrd według oficjalnych, dobrze udokumentowanych źródeł historycznych znajdował się na drugim końcu globu. Dowodził ogromną wojskową operacją High Jump na Antarktydzie, u wybrzeży bieguna południowego. Nie mógł być w dwóch miejscach naraz. To nie jest drobna nieścisłość, tylko fundamentalna geograficzna sprzeczność, która powinna od razu zapalić czerwoną lampkę każdemu, kto podchodzi do tego tematu krytycznie. Skoro dziennik mówi, że Byrd wleciał i wyleciał na północy, to jak wytłumaczyć ten absurdalny błąd? I tu właśnie zaczyna się prawdziwa intelektualna gimnastyka zwolenników tej teorii. Zakładając, że historia o pustej Ziemi jest prawdziwa, na stole leżą 4 możliwe wyjaśnienia. Pierwsza opcja: zmieniona data. Lot faktycznie odbył się na północy, tylko w zupełnie innym roku. Na przykład podczas słynnej wyprawy Byrda w 1926 roku albo tuż po wojnie, na przykład w 1946. Służby specjalne miały celowo wpisać do wspomnianego dziennika datę luty 1947, tak żeby każdy historyk mógł go od razu obalić i powiedzieć: przecież Byrd był wtedy na Antarktydzie, ten dziennik to fake. To według zwolenników tej wersji idealny sposób, żeby ośmieszyć i skutecznie ukryć prawdziwą relację przed opinią publiczną. Już tutaj można zauważyć pewien schemat myślowy. Każdy dowód przeciwko teorii jest interpretowany jako element spisku, a nie jako powód, żeby zmodyfikować teorię. Druga opcja to zmieniona lokalizacja. Dziennik opisuje prawdziwe wydarzenia z 1947 roku, ale z Antarktydy. Tylko rząd celowo zmienił w tekście słowo południowy na północny. Cel: odwrócić uwagę od tego, co Amerykanie naprawdę mieli znaleźć pod lodami bieguna południowego. Rzekomo tajne, niemieckie nazistowskie bazy i technologię UFO pozostałą po ucieczce niemieckich naukowców pod koniec wojny. Trzecia opcja to tunel przez środek Ziemi. Byrd miał odkryć wejście na Antarktydzie, wlecieć do wnętrza planety, przelecieć przez jej środek i wylecieć po drugiej stronie na Arktyce. Zwolennicy tej wersji twierdzą, że to idealnie tłumaczyłoby jego późniejsze, tajemnicze oskarżenia dla rządu wobec pojazdów wroga zdolnych przemieszczać się z bieguna na biegun z prędkością, której ówczesna technologia nie była w stanie osiągnąć. Czwarta opcja, najbardziej fantastyczna, to technologia Vril. Byrd, lecąc swoim ówczesnym samolotem, miał zostać przechwycony przez zaawansowane statki mieszkańców wnętrza Ziemi, których technologia pozwalałaby rzekomo zaginać czasoprzestrzeń i przetransportować go w ułamku sekundy z jednego bieguna na drugi.
Jednak zanim przejdziemy do omawiania, pozwólcie, że zaprezentuję całą treść tajnego dziennika admirała Byrda. Tajemniczy, zagubiony dziennik admirała Richarda E. Byrda. Podróż do Królestwa za Polem Północnym. Dziennik lotu, Arktyczna Stacja Bazowa, 19 luty 1947 roku. 6 rano. Zakończyliśmy wszystkie prace przygotowawcze do lotu na obszary północne. Start zaplanowaliśmy na godzinę 6:10, a zbiorniki paliwa naszego samolotu są pełne. 6:20. Zauważyłem, że mieszanka paliwa w prawym silniku jest zbyt bogata. Dokonałem odpowiednich korekt, dzięki którym silniki Pratt & Whitney pracują teraz płynnie. 7:30. Nawiązaliśmy kontakt radiowy z bazą. Wszystko przebiega zgodnie z planem, a sygnał radiowy jest stabilny. 7:40. Zauważyłem niewielki wyciek oleju z prawego silnika. Mimo to wskaźnik ciśnienia oleju pokazuje, że jest ono w normie. 8. Napotkaliśmy lekkie turbulencje pochodzące od strony wschodniej, które wystąpiły na wysokości 700 metrów. Zdecydowaliśmy się na zmianę pułapu na 500 metrów, co pozwoliło nam uniknąć dalszych problemów. Wiatr zaczynał napierać od tyłu, więc delikatnie skorygowałem położenie przepustnicy, co przyniosło poprawę pracy samolotu. 8:15. Nawiązaliśmy kolejny kontakt radiowy z naszą bazą. Na pokładzie wszystko w normie. 8:30. Ponownie doświadczyliśmy turbulencji. Zdecydowaliśmy się na podniesienie naszego pułapu do 880 metrów, co pozwoliło nam powrócić do stabilnych warunków lotu. 9:10. Dostrzegliśmy rozległe obszary pokryte lodem i śniegiem. Zauważyłem żółtawe odcienie na pewnym obszarze lodu. Zmieniliśmy kurs, aby przyjrzeć się tej anomalii. Zauważyłem również czerwonawe lub fioletowe zabarwienie. Zrobiłem 2 pełne obroty nad tym terenem, po czym powróciliśmy na wcześniej wyznaczony kurs. Przekazaliśmy bazie informacje na temat obserwowanych zjawisk kolorystycznych na pokrywie śnieżnej. 9:25. Nasze kompasy magnetyczny i żyroskopowy zaczęły rotować i drgać, co uniemożliwiło nam utrzymanie kursu za pomocą standardowych instrumentów pokładowych. Zdecydowaliśmy się na nawigację za pomocą kompasu słonecznego. Wszystko wydaje się być w porządku. Sterowanie wydaje się wolniejsze, ale nie zauważyłem żadnych oznak oblodzenia. 9:15. W oddali zauważyłem coś, co wyglądało jak góry. 9:49. 29 minut od momentu pierwszych obserwacji górskiego krajobrazu jestem pewien, że mamy do czynienia z niewielkim masywem, którego wcześniej nie byłem w stanie zauważyć. 9:55. Z powodu intensywnych turbulencji decyduje się zwiększyć wysokość naszego lotu do około 900 metrów. 10. Przelatuję nad niewielkim pasmem górskim. Dalsza trasa wyznaczona jest w kierunku północnym. Po przekroczeniu górskiego krajobrazu widzę coś, co przypomina dolinę z niewielkim strumieniem lub przecinającą ją na wprost rzeką. To wręcz niepojęte. Powinniśmy być nad obszarem pokrytym lodem i śniegiem, a nie zielonymi dolinami. Po lewej stronie na górskich stokach widać obszary porośnięte lasem. Instrumenty nawigacyjne podają niezrozumiałe informacje. Kompas i żyroskopy utrudniają nawigację. 10:05. Obniżam pułap lotu do około 425 metrów i wykonuję gwałtowny skręt na lewo, aby lepiej przyjrzeć się roślinności. Krajobraz wydaje się być pokryty mchem lub gęstą trawą. Światło wydaje się przenikać przez ten obszar inaczej. Wykonuję kolejny skręt w lewo i zauważam spore rozmiaru zwierzę. Wygląda na mamuta.
Informacje o mamucie przekazuję do centrali. 10:30. Ziemia poniżej wydaje się być coraz bardziej zielona i pagórkowata. Nasz termometr zewnętrzny wskazuje nieprawdopodobne 24 stopnie Celsjusza. Kontynuuję lot na północ, a instrumenty nawigacyjne wydają się być już w normie. 11:30. Obszar poniżej stał się bardziej płaski. W oddali dostrzegam coś, co wygląda na miasto. Samolot zaczyna zachowywać się dziwnie. Jest jakiś lekki. Sterowanie nie reaguje. Z lewej i prawej strony zbliżają się do mnie nieznane mi samoloty. Mają kształt dysków i są jasno oświetlone. Mają na sobie oznaczenia, które przypominają swastyki. W ostatnich chwilach usiłuję sterować samolotem, ale nic nie działa. Czuję, jakbyśmy byli uwięzieni w niewidzialnym imadle. 11:35. Nagle nasze radio zaczyna trzeszczeć. Słyszymy w nim głos, który mówi po angielsku, ale z wyraźnym nordyckim lub germańskim akcentem. Przesłany przez nieznajomego komunikat brzmi: witamy, admirale, w naszym domu. Za dokładnie 7 minut twoja maszyna wyląduje. Spokojnie, admirale, jesteś w dobrych rękach. W tym samym momencie zauważyłem, że silniki naszego samolotu przestały pracować. Maszyna zdaje się być teraz pod kontrolą obcej siły, leci sama i nie reaguje na nasze próby sterowania. 11:40. Dociera do nas kolejna wiadomość. Tajemniczy głos informuje nas, że rozpoczynamy proces lądowania, a nasz samolot zaczyna niespodziewanie drżeć i powoli opadać, jak gdyby został złapany i opuszczany przez gigantyczną, niewidzialną windę. Lądowanie, mimo obaw, odbywa się bez większych wstrząsów. 11:45. W pośpiechu dokonuję ostatniego wpisu w dzienniku lotu. Moją uwagę przykuwają wysocy, blond mężczyźni zbliżający się do naszego samolotu. W oddali za nimi pulsujące tęczowymi kolorami miasto błyszczy się jak gigantyczny kryształ. Nie jestem pewien, co nastąpi, ale na szczęście nie zauważyłem, aby nadchodzący mężczyźni byli uzbrojeni. Nagle z radiotelegrafu dociera do mnie nowe polecenie. Mam otworzyć drzwi ładunkowe. Gdy tak czynię, pisanie w dzienniku zmienia się w zapisywanie z pamięci tych niezwykłych zdarzeń, które niewiarygodnie, ale na pewno mają miejsce. Przyjazne powitanie obcych, podróż niesamowitym pojazdem przypominającym platformę bez kół oraz w końcu dotarcie do majestatycznego, kryształowego budynku w wielobarwnie mieniącym się mieście, jakiego nigdy wcześniej nie widziałem. Wszystko to brzmi niemal jak ze świata fantazji, przypominając kreatywne dzieła architekta Franka Lloyda Wrighta czy science fiction z serii Bucka Rogersa. Zaserwowano nam ciepły napój o niepowtarzalnym smaku, jakby łączącym w sobie nieznane dotąd składniki. Był to smak niezwykle przyjemny. Po około 10 minutach naszych dwóch gospodarzy poinformowało mnie, że muszę ich teraz opuścić. Poczułem lekki niepokój, ale zdawałem sobie sprawę, że nie mam innego wyboru. Po drodze minąłem swojego operatora radiowego, następnie wszedłem do czegoś, co wyglądało jak winda. Po kilku chwilach okazało się, że jest to de facto gigantyczna winda, równomiernie opadająca w głąb. Gdy drzwi się otworzyły, znaleźliśmy się w długim korytarzu oświetlonym różowym światłem, którego źródło zdawało się być gdzieś we wnętrzu ścian. Gospodarze polecili mi zatrzymać się przed wielkimi wrotami, nad którymi widniał napis w niezrozumiałym dla mnie języku. Gdy potężne drzwi bezgłośnie się otworzyły, poproszono mnie, żebym wszedł. Jeden z gospodarzy spokojnym głosem powiedział: „Nie lękaj się, admirale, za chwilę spotkasz się z mistrzem”. Po wejściu na początku mój wzrok przytłoczyły intensywne barwy, które wypełniały całe pomieszczenie i dopiero potem zacząłem dostrzegać poszczególne elementy tego miejsca.
Była to najbardziej imponująca scena, jaką kiedykolwiek doświadczyłem. Całość była tak piękna i niewiarygodna, że trudno było mi to pojąć. Słowa wydawały się niewystarczające, by opisać ten widok. Moje zamyślenie przerwał ciepły, harmonijny głos mówiący: „Witam Cię w naszym królestwie, admirale”. Ujrzałem postać o dobrze zarysowanych rysach z widocznymi śladami mądrości wieków na twarzy. Mężczyzna ten siedział przy długim stole i wskazał mi miejsce na jednym z krzeseł. Gdy usiadłem, złączył dłonie w geście powitania i uśmiechnął się. Ponownie zabrał głos, przekazując mi informacje. „Pozwoliliśmy Ci tutaj wejść, ponieważ masz szlachetny charakter i posiadasz uznanie na powierzchni, admirale”. Z niedowierzaniem wymamrotałem: „Powierzchniowy świat?” Mistrz, znany jako Ariani, uśmiechnął się i z delikatnością odpowiedział: „Dokładnie tak, admirale. Jesteś teraz gościem w głębiach wewnętrznego świata Ziemi, w naszym królestwie”. Zapewnił mnie, że nie zajmą wiele mojego czasu i że wkrótce bezpiecznie wrócę na powierzchnię, a może nawet dalej. Następnie przytoczył powód, dla którego mnie tu zaproszono. „Zaczęliśmy zauważać wasz świat i podjąć działania, kiedy twoja rasa zdetonowała pierwsze bomby atomowe nad Hiroshimą i Nagasaki w Japonii. To był moment, kiedy wysłaliśmy na powierzchnię nasze latające maszyny, zwane Flugelradami, aby zbadać skutki działań waszej rasy”. Mistrz mówił dalej, wprowadzając mnie w kontekst historyczny. „Przez wiele lat nie wtrącaliśmy się w ludzkie wojny i barbarzyństwa. Uważaliśmy to za wasze problemy, z którymi musicie poradzić sobie sami. Ale kiedy nauczyliście się manipulować energią atomową, zdecydowaliśmy, że musimy interweniować. Ta moc nie jest przeznaczona dla ludzkich rąk. Dowiedziałem się, że wysłali swoich posłańców z wiadomościami do rządów naszego świata, ale ich ostrzeżenia zostały zignorowane. I dlatego, admirale, wybraliśmy Ciebie. Chcemy, żebyś był naszym świadkiem, żebyś zrozumiał, że istniejemy i żebyś przekazał to reszcie świata”. Mistrz Ariani mówił ze spokojem. „Nasza cywilizacja i nauka przekracza rozwój ludzi na Ziemi o kilka tysięcy lat”. Przerwałem mu i zapytałem, jaki to ma związek ze mną. Patrząc na mnie, nawet nie mrugnął, jakby chciał przeniknąć mój umysł, a po krótkim badaniu mnie wzrokiem odpowiedział: „Ludzkość osiągnęła teraz punkt, z którego nie ma już odwrotu. Niektórzy z was woleliby zniszczyć własny świat, niż stracić kontrolę, którą posiadają”. W tym momencie przytaknąłem ze zrozumieniem. Próbowaliśmy nawiązać kontakt z ludźmi w 1945 roku i później, ale spotkaliśmy się jedynie z wrogością. Nasze Flugelrady, nasze pokojowe maszyny były atakowane i ścigane przez wasze wojska. Potem jego ton zmienił się i stał się poważniejszy. „Na horyzoncie zbliża się wielka burza. Ciemność, do której wasza cywilizacja nie będzie w stanie się przystosować. Nie znajdziecie bezpieczeństwa w waszej technologii ani schronienia w waszej nauce. Może to trwać aż do czasu, kiedy zniszczona zostanie każda iskra waszej cywilizacji, a wszystko co ludzkie zostanie zrównane z ziemią w chaosie wojny”. Gdy tylko skończył, zrozumiałem. To wszystko już się wydarzyło. Ciemne wieki, które trwały przez 500 lat. „Tak, mój synu”, odpowiedział mistrz. „Ciemne wieki, które znowu nadejdą, przykryją ziemię niczym mroczna mgła. Nie ulega wątpliwości, że niektórzy spośród was przetrwają te trudności. Liczymy, że z tej zguby powstanie odrodzony świat, który będzie poszukiwał dawnych, zapomnianych skarbów ludzkiej cywilizacji. I kiedy to nadejdzie, gwarantuję ci, że te skarby będą tutaj, synu, bezpieczne pod naszą opieką. Wtedy też powrócimy, żeby wam pomóc odbudować waszą kulturę i rasę”.
Możliwe, że do tego czasu zrozumiecie absurd i zniszczenie, które niosą ze sobą wojna i konflikty. A potem część z waszej kultury i wiedzy zostanie wam zwrócona, aby ludzkość mogła zacząć od nowa. Twoim zadaniem, mój synu, będzie zanieść to przesłanie do świata na powierzchni ziemi. Mistrz skończył swoją wypowiedź, więc spodziewałem się, że spotkanie niedługo dobiegnie końca. Przez chwilę byłem jak w transie, ale wiedziałem, że to wszystko dzieje się naprawdę. Z nieznanego sobie powodu wykonałem niewielki ukłon i nie byłem pewien, czy to szacunek, czy pokora. Nagle zauważyłem, że dwie nieziemsko piękne istoty, które wprowadziły mnie tutaj, znowu stoją przy mnie. Tędy, admirale, wskazał jeden z nich. Zanim odeszliśmy, odwróciłem się, by spojrzeć jeszcze raz na mistrza. Jego delikatna twarz wyrażała łagodny uśmiech. Do widzenia, mój synu, powiedział, pokazując mi gest pokoju swoją smukłą dłonią, i tym gestem zakończone zostało nasze spotkanie. Szybko wróciliśmy przez wielkie drzwi komnaty mistrza i ponownie weszliśmy do windy. Drzwi cicho przesunęły się za nami i natychmiast zaczęliśmy się wznosić. Jeden z moich gospodarzy odezwał się ponownie. Musimy się teraz pośpieszyć, admirale, ponieważ mistrz nie chce dłużej opóźniać twojego harmonogramu i musisz wrócić z jego przesłaniem do swojej rasy. Nie odpowiadałem. Wszystko to było prawie nie do pojęcia. Moje rozmyślania przerwało zatrzymanie się windy. Wróciłem do pomieszczenia i znalazłem tam swojego radiotelegrafistę. Wyglądał na nieco zaniepokojonego. Kiedy do niego podszedłem, uspokoiłem go. Wszystko w porządku, Howie. Wszystko jest w porządku. Dwie istoty wskazały nam drogę do oczekującego pojazdu. Wsiadając na pokład, rozpoczęliśmy szybką podróż powrotną do naszego samolotu. Silniki naszej maszyny już pracowały, pozostawione na jałowym biegu, gotowe do natychmiastowego startu. W atmosferze panowało napięcie. Wszystko zdawało się być nacechowane pośpiechem. Wsiedliśmy na pokład naszego samolotu. Po zamknięciu drzwi transportowych czuliśmy, jak nasza maszyna unosi się w górę na wysokość 820 metrów. Dwa inne samoloty eskortowały nas przez pewien czas, umożliwiając bezpieczną podróż powrotną. Co dziwne, pomimo naszej ogromnej prędkości, wskaźnik prędkości nie pokazywał żadnych odczytów. O godzinie 21:15 odebraliśmy wiadomość radiową. Opuszczamy cię, admirale. Od tej pory pilotujesz sam. Do zobaczenia. Obserwowaliśmy, jak nasze eskorty znikają na tle błękitnego nieba. Nagle nasz samolot zadrżał, jakby został uderzony przez gwałtowny podmuch wiatru, ale szybko odzyskaliśmy nad nim kontrolę. Cisza zawisła w powietrzu. Każdy z nas był zanurzony w myślach, rozmyślając nad wydarzeniami z ostatnich godzin. Godzina 2:20. Ponownie przelatujemy nad nieskończonymi przestrzeniami pokrytymi lodem i śniegiem, znajdując się zaledwie 27 minut od naszej bazy. Wysyłamy sygnał radiowy, nawiązując bezproblemowy kontakt. Raportujemy, że warunki są stabilne i nie ma żadnych komplikacji. Nasza wiadomość przynosi obsadze bazy ulgę. Po dotarciu do miejsca udaje nam się bezpiecznie wylądować. Moja misja na razie dobiegła końca. 11 marca 1947 roku. Brałem dzisiaj udział w spotkaniu w Pentagonie. Szczegółowo omówiliśmy moje odkrycia oraz otrzymaną wiadomość od mistrza. Wszystkie ważne informacje zostały odpowiednio zanotowane i przekazałem je prezydentowi. Po spotkaniu zostałem zatrzymany na kilka godzin, dokładnie 6 godzin i 39 minut.
Przesłuchiwali mnie członkowie najwyższych sił bezpieczeństwa oraz zespół medyczny. Było to dość nieprzyjemne doświadczenie. Poddano mnie intensywnym kontrolom zapisanym w regulacjach bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Nałożono na mnie nakaz milczenia odnośnie wszystkiego, co odkryłem, mając na uwadze dobro ludzkości. Było to dość szokujące, ale jako żołnierz jestem skłonny podporządkować się rozkazom. Ostatni wpis. 30 grudnia 1956 roku. Lata, które minęły od 1947 roku, były dla mnie trudne. Dziś robię ostatni wpis w tym niezwykłym dzienniku. Muszę przyznać, że przez te wszystkie lata dochowałem lojalności i utrzymałem tę sprawę w tajemnicy. Choć były to działania wbrew moim etycznym zasadom, wydaje mi się, że nadchodzi długa noc, ale sekret, który skrywam, nie zginie wraz ze mną. Tak jest, prawda w końcu zawsze wychodzi na jaw. Może to być jedyna nadzieja dla ludzkości. Widziałem prawdę, która ożywiła moją duszę. Udało mi się jej doświadczyć. Mimo że posłusznie podporządkowałem się potężnym siłom kompleksu wojskowo-przemysłowego i czeka mnie długa noc, to wiem, że nie jest to koniec. Podobnie jak po długiej arktycznej nocy nadchodzi jasny dzień. Tak prawda, którą poznałem, w końcu wyjdzie na światło dzienne. Ci, którzy tkwią w ciemności, w końcu zobaczą światło. Ponieważ widziałem, co kryje się za biegunem, w samym sercu wielkiej niewiadomej. Co tak naprawdę wydarzyło się na tych mroźnych pustkowiach w 1947 roku? Czy tajny dziennik to genialna mistyfikacja literacka, zasłona dymna służb specjalnych, czy może faktycznie relacja z największego odkrycia w historii ludzkości? Zanim wejdziemy głębiej w temat Byrda, warto cofnąć się do wcześniejszych relacji, bo ta koncepcja nie narodziła się razem z jego dziennikiem. Miała ona swoich duchowych ojców na długo przed nim. Pierwszą spójną wersję tej teorii zaproponował amerykański pisarz William Reed w książce Phantom of the Poles, opublikowanej w 1906 roku. Co ciekawe i wcale nieprzypadkowo, książka ukazała się tuż po tym, jak admirał Peary ogłosił światu zdobycie bieguna północnego. Reed natychmiast to podważył, twierdząc, że osiągnięcie Peary'ego w ogóle nie mogło mieć miejsca w takiej formie, w jakiej zostało ogłoszone. Kilkanaście lat później, w 1920 roku, zupełnie niezależnie od Reeda, pojawiła się druga książka A Journey to the Earth Interior or Have the Poles Really Been Discovered? Autorstwa Marshalla Gardnera. I tu ciekawostka, na którą sam autor kładzie duży nacisk. Gardner miał w ogóle nie znać wcześniejszej pracy Reeda, a mimo to doszedł do praktycznie identycznych wniosków. Obaj twierdzili to samo, że Ziemia to nie lita skała, ale że ma otwory na biegunach i że w jej wnętrzu żyje ogromna populacja, licząca miliony mieszkańców, tworzących zaawansowaną cywilizację. Dla zwolenników tej teorii ta zbieżność to koronny argument. Skoro dwóch niezależnych autorów doszło do tego samego wniosku, to musi być w tym ziarno prawdy. Jednak, czy tak jest? Początek XX wieku to złoty czas dla spekulacyjnej literatury geograficznej. Ludzkość dopiero co zaczynała eksplorować bieguny. Wiedza była fragmentaryczna, a fascynacja tym, co nieznane, ogromna. W takich warunkach nie jest wcale zaskakujące, że kilku autorów niezależnie wpada na podobne spekulacyjne koncepcje. To nie dowód prawdziwości, tylko dowód na to, jak silnie dana idea wisiała w powietrzu tamtej epoki, karmiona choćby powieściami Juliusza Verna. Wróćmy teraz do sedna całego zamieszania, czyli do słów samego admirała, bo to na nich opiera się cała reszta konstrukcji. Byrd miał powiedzieć dwa zdania, które stały się fundamentem tej teorii. Ten czarujący kontynent na niebie, kraina wiecznej tajemnicy.
oraz chciałbym zobaczyć tę krainę za biegunem. Obszar za biegunem jest centrum wielkiej nieznanej. Autorzy teorii pustej Ziemi argumentują to w następujący sposób. Gdyby Ziemia była zwykłą litą kulą, a Byrd przeleciał odpowiednio 2736 km i 3702 km, trafiłby na tereny, które były już w tamtym czasie w dużej mierze zbadane i naniesione na mapy. W takim wypadku nazywanie ich wielką nieznaną byłoby, ich zdaniem, kompletnie nielogiczne dla doświadczonego admirała. Zgodnie z relacją lotu nad Arktyką, mniej więcej 2736 km za biegunem północnym, Byrd miał zgłosić przez radio, że widzi pod sobą nie lód i śnieg, lecz obszary lądowe, góry, lasy, zieloną roślinność, jeziora i rzeki, a w zaroślach nawet dziwne zwierzę przypominające mamuta. Jedynym sposobem, żeby zrozumieć te enigmatyczne słowa, jest całkowite odrzucenie klasycznej koncepcji kulistej Ziemi na rzecz modelu, w którym bieguny nie są punktami wypukłymi, tylko wklęsłymi zagłębieniami. Innymi słowy, Byrd nie przeleciał na drugą stronę globu, tylko wleciał w polarne wgłębienie prowadzące wprost do cieplejszego, tropikalnego wnętrza planety, zamieszkanego przez życie roślinne, zwierzęce, a nawet ludzkie. Obecnie kształt Ziemi, łącznie z jej niewielkim spłaszczeniem na biegunach, jest dziś zmierzony satelitarnie z dokładnością do pojedynczych centymetrów. Oficjalnie nie ma tam miejsca na żadne wgłębienia prowadzące do tropikalnego wnętrza planety. Idziemy jednak dalej, do drugiego klasycznego momentu tej historii. W styczniu 1956 roku Byrd poprowadził kolejną dużą wyprawę na Antarktydę i według relacji miał dotrzeć aż 3702 km poza biegun południowy. Komunikat radiowy z 13 stycznia 1956 roku mówił dosłownie, że członkowie amerykańskiej ekspedycji dotarli na obszar lądowy położony 2300 mil poza biegunem, a sam lot wykonał kontradmirał George Duffek z jednostki lotniczej Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Co ciekawe, w innej wersji tego samego komunikatu, cytowany później przez Giovanniego, mowa jest już o locie na odległość 2700 mil, czyli około 4345 km z bazy McMurdo, położonej 644 km na zachód od bieguna. Jak można zauważyć, to nawet w źródłach z tamtej epoki liczby się różnią, a to już samo w sobie powinno wzbudzać naszą czujność, zanim uznamy którąkolwiek wersję za twardy fakt. Zwróćcie szczególną uwagę na słowo poza, bo to właśnie na nim opiera się cała dalsza argumentacja zwolenników teorii. Dla nich to słowo ma fundamentalne znaczenie, bo sugeruje coś więcej niż zwykłe po drugiej stronie kontynentu. Po powrocie z tej wyprawy, dokładnie 13 marca 1956 roku, Byrd miał powiedzieć: obecna wyprawa odkryła rozległy nowy ląd. Autorzy teorii kładą ogromny nacisk na słowo ląd, bo cały kontynent antarktyczny to przecież lód, a nie odsłonięta ziemia, a jego geografia była już w tamtym czasie stosunkowo dobrze poznana przez wcześniejsze wyprawy. Rok później, w 1957 roku, tuż przed swoją śmiercią, Byrd miał ponownie użyć tego samego poetyckiego określenia. Ten zaczarowany kontynent na niebie, kraina wiecznej tajemnicy. Być może chodziło mu o dobrze znane polarnikom zjawisko optyczne nazywane wodnym niebem albo ziemskim niebem. To odbicie lądu lub wody w niskich chmurach, które w specyficznych warunkach atmosferycznych działają jak swoiste lustro. To zjawisko jest udokumentowane w meteorologii i nie wymaga żadnej egzotycznej geograficznej teorii. Jednak czy Byrd jako doświadczony odkrywca użyłby słowa kontynent na określenie zwykłego optycznego odbicia w chmurach? Tu zdania są podzielone i nie chcę wam narzucać jakiejkolwiek opcji. Jednak cała ta historia nigdy by się nie rozkręciła na taką skalę, gdyby nie Ray Palmer.
redaktor magazynu Flying Saucers, człowiek, którego śmiało można nazwać jednym z ojców chrzestnych całej amerykańskiej popkultury UFO. To właśnie on jako pierwszy połączył kropki między odkryciami Byrda a tematem latających spotków, twierdząc, że nie przelatują one z kosmosu, tylko z wnętrza naszej własnej planety przez otwory polarne, gdzie żyje cywilizacja technologicznie znacznie przewyższająca naszą. Palmer w swoich książkach rozkłada na czynniki pierwsze pewien problem nawigacyjny związany z biegunem. I muszę przyznać, że akurat ten fragment brzmi całkiem sensownie z czysto technicznego punktu widzenia. Na biegunie północnym każdy możliwy kierunek jest kierunkiem południowym, więc każda wyprawa musi najpierw ustalić właściwy kurs metodą pomiaru gwiazd po uprzednim skręceniu o jakieś 32 km, zanim w ogóle ruszy dalej w konkretnym kierunku. Palmer argumentuje, że Byrd nie zastosował tej standardowej procedury nawigacyjnej. Zamiast tego kontynuował lot dokładnie tym samym kursem przez 1700 mil, co według niego oznacza jedno, że przeleciał przez sam biegun, a nie, że po prostu go ominął. Ray idzie jeszcze dalej i rzuca odważne, ale łatwe do zweryfikowania twierdzenie. Żadna komercyjna linia lotnicza nigdy nie leci bezpośrednio nad biegunem północnym, tylko zawsze go omija po jednej stronie. To akurat da się sprawdzić i rzeczywiście oficjalne trasy transpolarne z przyczyn czysto praktycznych, takich jak zużycie paliwa, strefy czasowe czy przepisy nawigacyjne, często przebiegają idealnie przez sam punkt bieguna. Ale to nie dowodzi żadnej geograficznej anomalii, tylko zwykłej logistyki lotniczej i ekonomiki tras. Co więcej, Palmer sugerował nawet przeprowadzenie konkretnego eksperymentu, wysłać samolot wyposażony w żyroskop, lecieć prosto na północ bez zawracania po dotarciu do bieguna i sprawdzić, czy taki lot zakończy się po przeciwnej stronie świata, czy też samolot wleci w domniemany otwór na biegunie. I tu jest ciekawy szczegół. Mimo że marynarka wojenna dysponowała wszystkimi potrzebnymi danymi z lotów Byrda i technicznymi możliwościami, żeby taki eksperyment przeprowadzić, nigdy do niego nie doszło. Czy to kolejny dowód celowego zatajenia prawdy przez wojsko? Kto wie. Francis Amando Giannini, autor książki World Beyond the Poles, wydanej w Nowym Jorku w 1959 roku, a więc 12 lat po rzekomym odkryciu Byrda, twierdził, że osobiście uzyskał zgodę Nowojorskiego Biura Badań Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych na przesłanie w lutym 1947 roku radiowej wiadomości z życzeniami powodzenia dla samego Byrda, przebywającego wówczas w bazie arktycznej. Twierdził również, że jego wcześniejsze publikacje z lat 1926-28 dotyczące nieznanego wówczas lądu rozciągającego się poza biegunami zostały przez prasę określone jako bardziej śmiałe niż cokolwiek, co kiedykolwiek wymyślił Juliusz Verne. Co więcej, Giannini utrzymywał, że w rezultacie tych publikacji stał się przedmiotem formalnego dochodzenia prowadzonego przez Biuro Wywiadu Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych, ponieważ Byrd rzekomo jednoznacznie potwierdził jego rewolucyjne teorie geograficzne. I teraz dochodzimy do jednego z najbardziej sensacyjnych wątków całej tej historii. Zniknięcia grudniowego numeru magazynu Flying Saucers z 1959 roku, w którym Palmer opublikował informacje zaczerpnięte właśnie z książki Gianniniego. Według relacji cały nakład tego numeru, czyli 5000 egzemplarzy przeznaczonych dla prenumeratorów plus dodatkowe 750 sztuk przekazanych jednemu z dystrybutorów do sprzedaży w kioskach, miał w tajemniczy, niewytłumaczalny sposób zniknąć bez śladu. Ciężarówka, która miała dostarczyć czasopisma z drukarni do wydawcy, przyjechała całkowicie pusta. Nie istniało żadne potwierdzenie wysyłki, które dowodziłoby, że dostawa w ogóle została zrealizowana. A kiedy wydawca zażądał od drukarni zwrotu matryc drukarskich, żeby wykonać ponowny druk opłaconego już nakładu, okazało się, że matryce są rzekomo zbyt poważnie uszkodzone, żeby dało się je w ogóle odtworzyć. Ostatecznie numer został ponownie wydany i wysłany do subskrybentów dopiero kilka miesięcy później.
Oczywiście oficjalnie nie dysponujemy żadną niezależną dokumentacją tego zdarzenia poza relacją samego Palmera. Przenieśmy się teraz na chwilę z powrotem na Antarktydę, bo mniej więcej w tym samym czasie, na początku 1947 roku, doszło tam do odkrycia, które akurat jest faktem historycznym, a nie żadną spekulacją. Mowa o tak zwanej oazie Bangera. Odkrył ją komandor porucznik David Banger, pilotujący jeden z 6 dużych samolotów transportowych wykorzystywanych podczas operacji High Jump. Leciał w głąb lądu od szelfu lądowego Shackletona w rejonie wybrzeża Królowej Marii na ziemi Wilkesa, znajdując się w pewnym momencie jakieś 6,4 km od linii brzegowej otwartej wody. To, co zobaczył pod sobą, naprawdę robi wrażenie. Teren całkowicie wolny od lodu, z jeziorami o zaskakujących barwach: rdzawo-czerwonej, zielonej i ciemno-niebieskiej. Każde z tych jezior miało ponad 5 km długości, a co ciekawe, woda w nich była wyraźnie cieplejsza niż w otaczającym oceanie. Banger osobiście to sprawdził, lądując swoim wodnosamolotem na jednym z jezior. Sama oaza miała z grubsza kwadratowy kształt, przy czym 2 jej boki wznosiły się na wysokość niemal 30 metrów w postaci ogromnych pionowych lodowych ścian, a pozostałe 2 boki opadały dużo łagodniej. Cały obszar oazy szacowano wtedy na około 800 km². Oaza Bangera istnieje naprawdę i dziś nazywana jest wzgórzami Bangera. To udokumentowany i zbadany obszar geograficzny. Współczesna nauka tłumaczy takie zjawiska efektem cieplarnianym ciemnych skał, które pochłaniają promieniowanie słoneczne znacznie efektywniej niż otaczający je lód. W połączeniu ze specyficzną, lokalną cyrkulacją powietrza w tym rejonie, a nie żadnym ciepłem bijącym z wnętrza planety. Jednak powierzchnia oazy jest po prostu zbyt duża, żeby dało się ją wytłumaczyć aktywnością wulkaniczną czy zwykłym nagrzewaniem skał. Czy jednak istnieje możliwość, że brak śniegu na tym obszarze jest spowodowany przez ciepłe prądy powietrza dochodzące z wnętrza Ziemi? Innym dowodem miały być rzekome zdjęcia zielonej doliny z falistymi wzgórzami wykonane w arktycznym regionie przez kanadyjskiego pilota i opublikowane w gazecie The Globe and Mail w 1960 roku. Inną ciekawą historią jest ta opisana przez dr Nefi Cottom z Los Angeles. Miał on opisać opowieść jednego ze swoich pacjentów, mężczyzny pochodzenia nordyckiego, mieszkającego niedaleko koła podbiegunowego w Norwegii. Ten mężczyzna miał wraz ze swoim przyjacielem wypłynąć małą łodzią rybacką daleko na północ, zabierając ze sobą zapasy żywności na cały miesiąc. Po tym czasie mieli dotrzeć do dziwnego, ciepłego kraju, gdzie noce bywały podobno zbyt gorące, żeby w ogóle zasnąć. Zobaczyli rzekomo, jak wody oceanu wlewają się do wnętrza wielkiej góry i popłynęli w głąb ogromnego kanionu prowadzącego, jak twierdzili, wprost do wnętrza Ziemi, gdzie ujrzeli świecące wewnętrzne słońce. Ocean miał tam przechodzić w wielką rzekę biegnącą wzdłuż całej wewnętrznej powierzchni planety, łączącej oba bieguny. Napotkali gigantycznych ludzi mieszkających w miastach i poruszających się czymś w rodzaju elektrycznej kolei jednoszynowej, biegnącej wzdłuż brzegu tej podziemnej rzeki. Zostali zaproszeni na kolację, podczas której zdumiał ich ogromny rozmiar wszystkiego dookoła. Na przykład winogrona wielkości brzoskwiń, o smaku dużo słodszym niż te znane z powierzchni Ziemi. Mieli spędzić w tej krainie cały rok, po czym gościnni olbrzymi pozwolili im bezpiecznie wrócić do domu. Niektórzy badacze łączą tych olbrzymów bezpośrednio z przedpotopową rasą Atlantów, którzy mieli osiedlić się we wnętrzu Ziemi jeszcze przed historycznym potopem, który zatopił ich ojczyznę. Inna, uderzająco podobna relacja to historia Norwega Olafa Jansena, opisana w książce The Smoky God amerykańskiego pisarza Willsa George'a Emersona, wydanej w 1908 roku. Książka opiera się na relacji, którą Jansen przekazał osobiście Emersonowi jeszcze przed swoją śmiercią,
opisując swoje prawdziwe doświadczenie odwiedzenia wnętrza Ziemi i jego mieszkańców. Tytuł Smoky God odnosi się do centralnego Słońca znajdującego się we wnętrzu Ziemi, które jako mniejsze i słabsze od naszego Słońca ma być niewyraźne i wyglądać jakby było zakryte czymś w rodzaju mgły albo dymu. Książka opowiada historię dwóch Norwegów, ojca i syna, którzy z niezwykłą odwagą, płynąc swoją małą rybacką łodzią, wyruszyli w poszukiwaniu tzw. krainy za północnym wiatrem, o istnieniu której słyszeli wcześniej. Niezwykły sztorm miał przenieść ich przez większość trasy, wprost przez otwór polarny do wnętrza Ziemi. Spędzili tam 2 lata, po czym wrócili przez otwór na biegunie południowym. Ojciec zginął tragicznie, gdy rozłupana na 2 części góra lodowa zniszczyła ich łódź, ale syn został uratowany. Po powrocie do cywilizacji nikt mu nie uwierzył i w rezultacie spędził 24 lata w zakładzie dla obłąkanych jako konsekwencję opowiadania swojej historii ludziom, którzy uznali go za szaleńca. Kiedy w końcu został zwolniony, przez kolejne 26 lat pracował jako rybak i nikomu więcej o niczym nie opowiadał. Uzbierał w końcu wystarczająco dużo pieniędzy, żeby przypłynąć do Stanów Zjednoczonych, gdzie osiadł najpierw w Illinois, a później w Kalifornii. Dopiero mając 90 kilka lat, przez zupełny przypadek zaprzyjaźnił się z powieściopisarzem Willsem George'em Emersonem i dopiero wtedy zdecydował się opowiedzieć mu całą swoją historię. Po śmierci Jansena Emerson otrzymał od niego sporządzone przez niego mapy wnętrza Ziemi oraz rękopis opisujący jego doświadczenia. Za życia Jansen odmawiał pokazania temu komukolwiek w obawie przed powtórką swoich wcześniejszych doświadczeń, czyli kpin, niedowierzania i zamknięcia w zakładzie. Książka opisuje też lud, który Jansen i jego ojciec mieli spotkać we wnętrzu Ziemi i którego języka Jansen miał się nauczyć. Ci ludzie mieli żyć od 400 do 800 lat i być bardzo zaawansowani naukowo. Potrafili rzekomo przekazywać swoje myśli za pomocą telepatii i dysponowali źródłami energii potężniejszymi od naszej elektryczności. To oni mieli być twórcami latających spotków napędzanych tą zaawansowaną energią, czerpaną z elektromagnetyzmu atmosfery. Mieli mierzyć 12 lub więcej stóp wzrostu, czyli od około 3,7 metra wzwyż. Ta relacja pokrywa się z historią pacjenta doktora Kotoma, mimo że obie miały powstać zupełnie niezależnie od siebie. Wskazuje też, że gigantyczny wzrost tych domniemanych mieszkańców wnętrza Ziemi koresponduje z ogromnymi rozmiarami tamtejszej fauny opisywanej przez samego Byrda podczas jego lotu poza biegun północny, kiedy to miał zaobserwować zwierzę przypominające prehistorycznego mamuta. W tej części pojawia się jeszcze jeden bardzo ciekawy wątek, który spina całą tę opowieść w jedną pozornie logiczną całość. Teoria Marshalla Gardnera dotycząca zamrożonych mamutów odnajdywanych w syberyjskim lodzie. Zamiast uznać je za zwyczajne zwierzęta epoki lodowcowej, które żyły na Syberii w czasach, gdy panował tam inny klimat, Gardner sugerował coś zupełnie innego, że są to w rzeczywistości ogromne zwierzęta pochodzące z wnętrza Ziemi, wyniesione na powierzchnię przez podziemne rzeki i zamrożone razem z wodą, która je tam przetransportowała. Ta teoria ma się łączyć z pozostałymi elementami całej układanki, czyli z relacją Byrda o zwierzęciu przypominającym mamuta, widzianym podczas jego lotu nad Arktyką oraz z gigantycznymi rozmiarami istot opisywanych zarówno przez pacjenta doktora Kotoma, jak i przez Olafa Jansena. Jednak współczesna paleontologia ma bardzo dobrze udokumentowane i potwierdzone wyjaśnienie obecności mamutów na Syberii. One po prostu tam żyły, w czasach, gdy panujący wówczas klimat pozwalał na istnienie tamtejszej fauny i flory, a ich szczątki zachowały się w doskonałym stanie dzięki wiecznej zmarzlinie, a nie dzięki żadnym mitycznym podziemnym rzekom wypływającym z wnętrza planety. Istnieje także teoria globalnego kataklizmu i gwałtownego spadku temperatury,
która spowodowała zamrożenie tych zwierząt tak jak stały, bo są odnajdywane w pozycji pionowej z jedzeniem w pysku, ale to temat na oddzielną historię. Wracając do Byrda i analizując to wszystko na spokojnie, z pewnego dystansu, wyraźnie widać mechanizm, w jaki taka legenda się narodziła i dlaczego przetrwała aż tyle dekad. Mamy tutaj prawdziwego, uznanego i szanowanego odkrywcę o nieposzlakowanej reputacji. Mamy jego rzeczywiste, dość poetyckie i celowo niedopowiedziane wypowiedzi prasowe. Mamy prawdziwe, w pełni udokumentowane zjawiska geograficzne, takie jak oaza Bangera, które są niezwykłe i zaskakujące. I do tego wszystkiego dokładana jest cała sieć wzajemnie cytujących się autorów spod znaku UFO i teorii spiskowych, którzy przez kolejne dekady napędzali się wzajemnie, cytując swoje własne wcześniejsze twierdzenia jako niepodważalne dowody, plus dwie niezależne, ale uderzająco podobne do siebie relacje marynarzy mówiące o gigantach żyjących we wnętrzu naszej planety. Jedne źródła każą nam wierzyć, że to celowo zatajone przed ludzkością odkrycie, ukrywane przez rządy ze względów strategicznych i wojskowych. Inne, dużo bardziej sceptyczne, wskazują po prostu na literacką inspirację powieściami Juliusza Verna oraz na wcześniejsze teorie Reeda i Gardnera z początku XX wieku, które z czasem przypisano realnej, szanowanej postaci historycznej, żeby nadać całej opowieści dodatkową wiarygodność. Historia lotu admirała Byrda do wnętrza Ziemi to fascynująca zagadka, w której niezwykle trudno oddzielić prawdę od fikcji. Oficjalna narracja twierdzi, że to jedynie sprytnie utkana legenda. Z drugiej strony nie można zapominać, że opiera się ona na absolutnie twardych faktach historycznych, potężnej, realnej wyprawie wojskowej, autentycznych, zastanawiających wypowiedziach dla prasy uznanego odkrywcy oraz na udokumentowanych anomaliach geograficznych, takich jak wspomniana wcześniej pozbawiona lodu oaza Bangera. Czy to możliwe, że te wszystkie elementy posłużyły jedynie do zbudowania fałszywego mitu, a może stanowią zaledwie wierzchołek góry lodowej i fragmenty układanki, której całość jest przed nami ukrywana? Sceptycy twardo argumentują, że zwolennicy tej teorii od dekad jedynie cytują się nawzajem, a słynny tajny dziennik Byrda w ogóle nie figuruje w jego oficjalnych archiwach. Należałoby jednak zadać pytanie, czy dokument o tak kolosalnym znaczeniu dla ludzkości w ogóle trafiłby do publicznie dostępnych zbiorów. Podobnie rzecz ma się z tajemniczym zniknięciem całego nakładu magazynu Flying Saucers. Dla jednych to zwykła bójda, dla innych wyraźny ślad celowego tuszowania sprawy. Oficjalna nauka ma gotowe, racjonalne odpowiedzi na wszystko. Relacje o gigantach żyjących we wnętrzu Ziemi, jak te od pacjenta doktora Kotoma czy Olafa Jansena, zbywa się jako dawne marynarskie legendy. Zdumiewające słowa admirała Byrda o wielkiej nieznanej i zaczarowanym kontynencie tłumaczy się specyficzną poetycką stylistyką tamtej epoki lub zwykłymi polarnymi zjawiskami optycznymi. Nawet obecność zamrożonych mamutów na Syberii zyskała swoje chłodne, akademickie wyjaśnienie. Pytanie brzmi, czy te wszystkie racjonalne argumenty faktycznie opisują rzeczywistość, czy są jedynie wygodną zasłoną dymną? Mimo upływu ponad 70 lat ta historia nie daje o sobie zapomnieć. Krytycy powiedzą, że to tylko nasza ludzka potrzeba wiary w nieznane i tęsknota za światem, którego jeszcze nie rozpracowały nasze satelity. Ale istnieje też inna możliwość. Być może ta opowieść tak bardzo w nas rezonuje, ponieważ podświadomie czujemy, że bohaterowie tych historii faktycznie odkryli coś, o czym z jakiegoś powodu nigdy nie powiedziano nam wprost. Choć oficjalnie twardych dowodów brakuje, warto w tej sprawie zachować otwarty umysł i zadać sobie jedno kluczowe pytanie. Czy na pewno możemy z pełnym przekonaniem stwierdzić, że to tylko fantazja? Czy może jednak prawda jest po prostu zbyt szokująca, by ujrzeć światło dzienne? Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego materiału do końca i wspólnie spędzony czas.
Jak zawsze zapraszam do komentowania, lajkowania i subskrybowania kanału. Jeśli chcecie wesprzeć jakoś moją pracę, zawsze możecie to zrobić poprzez Patronite albo Buy Coffee. Bardzo dziękuję za Waszą pomoc i wsparcie. Do usłyszenia w kolejnym filmie Dębowej Chatki.